Witam wszystkich. Dzisiaj chcę Wam pokazać produkt, myślę, że jeden z najpopularniejszych produktów w naszej ofercie, a mianowicie palnik półautomatyczny do cięcia tlenem. Zobaczymy za chwilę, co jest w zestawie. Kaseta na pewno zabezpieczy nam zawartość tego palnika i też na pewno pomoże nam w niezgubieniu jego części składowych. Wszystko jest dość fajnie zabezpieczone pianką, więc nawet przy przewożeniu nie będzie nam specjalnie hałasowało w samochodzie, jeżeli taka konieczność nastąpi. Głównym elementem całego zestawu jest sam palnik. Urządzenie przyjeżdża generalnie gotowe do pracy. Jest kompletne. Oczywiście nie ma razem z palnikiem węży gazowych, reduktorów itd. To już należy mieć zabezpieczone wcześniej. Tak jak wspominałem, część główna palnik, następnie przystawki. I tutaj po kolei mamy przystawkę do cięcia pod kątem prostym i do ukosowania do kąta 20 stopni. Następnie jest druga przystawka podobna, ale służy wyłącznie już do ukosowania od 20 do 45 stopni. I trzecia przystaweczka jest to cyrkiel. Cyrkiel, wycinanie otworów bądź też krążków, w tym przypadku w zakresie średnic od około 28 do 200 mm. Dalej mamy jeszcze dość przydatne akcesoria w postaci uchwytu, który mocujemy na głowicy. Służą nam podobnie jak uchwyt przy szlifierce, żebyśmy mieli większą tu swobodę i większą pewność prowadzenia tego urządzenia. I dodatkowe kółko, które także montujemy po to, żeby palnik poruszał się stabilnie. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to palnik z napędem, więc w zestawie znajduje się także zasilacz. Jest to zasilacz 12V. Nie ma tutaj żadnego problemu w razie czego, czy też nawet z podłączeniem do akumulatora samochodowego, bo jako ciekawostkę powiem, że kilku klientów takie rozwiązanie mi podsunęło, że w razie montażu w rejonach, gdzie tego prądu może zabraknąć, nie ma problemu, gniazdo zapalniczki samochodowej załatwia nam sprawę. Śrubokręt, czyściki do dysz i są także 3 dysze do cięcia. Są to dysze do cięcia tlenem, ale są to dysze do gazu palnego, do acetylenu. Nie należy tego pomylić z propanem, butanem, bądź też z innym gazem, dlatego że do każdego gazu musi być zastosowana inna dysza. Sam montaż jest bardzo prosty. Prawdę powiedziawszy, nie możemy się tutaj pomylić. Zasilanie podłączyć możemy tylko w jeden sposób i zabezpieczyć to nakrętką. Następnie możemy przejść do zamontowania dyszy. Oczywiście montaż dyszy powinien odbyć się przy użyciu odpowiednich narzędzi. Ja tutaj tylko pokazuję, jak to po kolei należy złożyć. Dysza musi być dokręcona już mocniej odpowiednim kluczem, po to, żeby uzyskać szczelność gniazda. Pozostałe przystawki montuje się w taki sam sposób, co to znaczy, że należy bolec wsunąć w tuleję, co za chwilę pokażę, a następnie wszystko zabezpieczyć sprężyną. Następnie należy ustawić sobie głowicę, tak jak jest tam wygodnie. Najczęściej, dlaczego mówię o głowicy? Głowicę możemy sobie obrócić tak naprawdę pod dowolne położenie. Natomiast takie najbardziej naturalne jest w tym momencie położenie, gdy koło prowadzące
znajduje się jakby w osi palnika. No, natomiast w życiu spotykamy różne elementy, które musimy tym palnikiem przeciąć i wtedy zależnie od tego, w jakie miejsce musimy palnik wstawić, tak ustawiamy głowicę. Może nie ma problemu, możemy ją ustawić czy też w poprzek, jeżeli mamy jakieś wąskie miejsce, w którym trzeba coś przeciąć, jest to oczywiście możliwe. Wspomniałem, że jest to palnik z napędem i tutaj jeszcze dodam, co to w ogóle znaczy. Zasilanie zasila nam silnik, który poprzez przekładnię napędza przystawki znajdujące się właśnie na głowicy palnika. Dzięki temu operator nie musi sam tego palnika jakby prowadzić, tak jak zwykłego palnika ręcznego, gdyż palnik napędza się sam, prędkością możemy sterować, dzięki czemu mamy tak naprawdę stałe parametry cięcia, a najważniejszym jakby parametrem, który wpływa bezpośrednio na jakość krawędzi po cięciu, jest właśnie płynność ruchu, żeby nie było żadnych szarpnięć, żeby ta prędkość była stała, żeby odległość dyszy od materiału była stała i dzięki temu mamy krawędź, która wymaga tak naprawdę minimum obróbki. Myślę, że czas zapakować sprzęt, gdyż dalsza część wycieczki i prezentacji odbędzie się w warunkach naturalnych dla tego urządzenia, mianowicie na hali produkcyjnej. Zobaczcie tam w praktyce, jak wygląda tak naprawdę praca tym urządzeniem i myślę, że wiele pytań znajdzie odpowiedź właśnie tam. Dziękuję bardzo i zapraszam na halę. Dzisiaj zmierzymy się z jednym podstawowym problemem, mianowicie z cięciem gazowym, które nie jest de facto czymś trudnym, natomiast problemem jest cięcie jakościowe. Używając zwykłych palników ręcznych, jeżeli ktoś z Was oczywiście używał, na różnych blachach, na pewno spotkaliście się z tym, że jakość powierzchni po tych palnikach jest po prostu kiepska i wymaga tak naprawdę sporego wysiłku, jak i sporego nakładu czasu, żeby tą powierzchnię doprowadzić do odpowiedniej jakości, do odpowiedniej gładkości, bo najczęściej ta powierzchnia nie tyle ma wyglądać, co później nadawać się do zespawania. Dlatego też podstawowym drugim urządzeniem jest po prostu szlifierka kątowa. A kto szlifował, ten na pewno wie, że nie jest to na pewno przyjemna sprawa. W naszej ofercie mamy produkt, który pozwoli nam wyeliminować nie tyle samo szlifowanie, co jego czasochłonność. Gdyż powierzchnia przygotowana do spawania musi mieć odpowiednie parametry i po cięciu palnikiem ręcznym, jakimkolwiek palnikiem tak naprawdę, powierzchnia musi być przygotowana do dalszej obróbki. Dlatego urządzenie, które zobaczycie za chwilę, jest urządzeniem, które ma tak naprawdę wyeliminować konieczność takiego długotrwałego, mozolnego szlifowania. I jest to też palnik. Mamy blachę. Pokażę Wam kilka tak naprawdę prób przy pomocy tego palnika. I tak jak wspomniałem wcześniej, z użyciem tych przystawek pokażemy cięcie, ukosowanie i wypalanie otworów. A wcześniej będzie odpowiednio pokazany montaż, jak wszystko ze sobą połączyć. Zarówno część gazową, jak i dyszę, która też jest tutaj kluczowym elementem. Montaż zaczniemy od podłączenia przewodów gazowych. W tym przypadku mamy tlen i acetylen. Bezpieczniki mamy włączone tutaj akurat w ciąg węży. Jest to ważne, gdyż nadal one oczywiście zabezpieczają. Są troszeczkę dalej, pewnie ich nie będzie widać na filmie. Drugi zestaw bezpieczników znajduje się przy punkcie poboru gazów. Natomiast bezpieczniki, gdybyśmy tutaj zamontowali, trochę mogłyby nam przeszkadzać. A to, czy będą one metr dalej, czy 2 metry dalej, nie ma kompletnie znaczenia.
Zasilanie 12 V, bezpieczne. Zaletą tego zasilania jest też to, że można palnik używać nie tylko w warunkach warsztatowych, ale jeżeli trzeba, można używać palnika w przysłowiowym polu. Oczywiście gazy należy mieć zawsze ze sobą, ale temat zasilania można rozwiązać po prostu przy użyciu nawet akumulatora samochodowego z gniazda zapalniczki, gdyż tak nasi klienci też, jeżeli mieli taką potrzebę, to po prostu zrobili i takie rozwiązanie też się sprawdza. Bardzo ważnym elementem całego tego zestawu jest dysza. I to jest tak naprawdę cały nasz przysłowiowy nóż. Jeżeli będzie odpowiedniej jakości, to tak naprawdę mamy zagwarantowaną bardzo dobrą jakość cięcia. Tutaj używamy dysz japońskiej firmy Koike. Mamy je w sprzedaży od lat chyba nawet kilkudziesięciu, tak długo jak z firmą Koike współpracujemy. Na każdej dyszy są wytłoczone parametry cięcia i tych parametrów należy się bezwzględnie trzymać. W tym przypadku ciśnienie tlenu tnącego wynosi 7 barów. Jest to sprawa kluczowa. Nie powinno być mniejsze, ale też nie powinno być większe. Co to znaczy? Jest oczywiście pewna tolerancja ze względu chociażby na długość przewodów, bezpieczniki, które to w pewien sposób hamują przepływ tlenu. Ja zwykle ustawiam trochę więcej, ale nie przekracza to wartości nie więcej niż pół bara, czyli w tym przypadku ustawiamy na reduktorze 7,5 bara i to powinno w zupełności wystarczyć. W tym momencie mamy wszystko już zmontowane. Jeszcze wymaga to paru przygotowań. Natomiast tak powinno wszystko wyglądać. Dysza dokręcona, wszystkie połączenia gazowe także dokręcone i sprawdzone. I mamy pewność, że wszystko pójdzie gładko. W związku z tym, że jesteśmy już prawie gotowi, jeszcze jedna rzecz dość ważna. Rękawice. Tak naprawdę rękawice powinniśmy używać skórzane. Skórzane czy spawalnicze, zależy od Waszych preferencji. W przypadku tego urządzenia ja wolę wybrać rękawice, które są miękkie. Oczywiście nie będą one tak chroniły nas przed wpływem temperatury, ale też tak wysokiej temperatury tutaj nie ma. Są to rękawice, które mają nam zapewnić pewien komfort pracy i bezpieczeństwo. Te rękawice akurat, one są bardzo wygodne, natomiast nie mają mankietu. Ja mam pewne takie obawy co do tego, żeby mi pewne rzeczy tutaj dość ciepłe do tych rękawic nie wpadły, dlatego użyję troszeczkę innego produktu. Tak jak wspomniałem, rękawice skórzane w pełni, mankiet sztywniejszy, ale ma właśnie nam zapewnić to, żeby nam się jednak ten mankiet nie zwijał i nas chronił. Natomiast tutaj materiał na samą tą główną część, która leży nam na dłoni, jest wykonany, jest to miękka po prostu skóra. Dlatego teraz pozwólcie, że się troszeczkę lepiej przygotuję do tego wszystkiego. Przypomnę jeszcze, miękka skóra nie za bardzo chroni nas przed wysoką temperaturą. Co to znaczy? To znaczy, że element czy też krawędź, która będzie gorąca bezpośrednio po cięciu, nie należy takiej krawędzi chwytać takimi rękawicami. One nie są po prostu do tego. One mają nam zapewnić komfort i bezpieczeństwo, ale na tej zasadzie, że wszelkie gorące rzeczy, których dotkniemy chwilowo, na pewno nas tutaj nie oparzą. I do tego tak naprawdę te rękawice użyję. I teraz wracając do naszego głównego tematu, czyli cięcia jakościowego, pokażę Wam tak naprawdę, jak ten palnik działa. Przede wszystkim praca tym palnikiem jest bardzo łatwa i praktycznie
no niczym się nie różni, prawie niczym od zwykłego palnika. Jest to palnik bezinżektorowy, odpalamy go w prosty sposób. Może za szybko pokazałem, jednak sam proces jest właśnie szybki. Polega on na tym, że używając zapalarki, która jest wbudowana w palnik, nie musimy używać żadnej innej zapalniczki. Daje nam to też pewien komfort pracy, że nie musimy za każdym razem tego płomienia ustawiać, czyli odkładanie palnika i przygotowanie go do pracy na następnym elemencie jest praktycznie natychmiastowe. Odpalamy acetylen, tu pokażę jeszcze raz, zapalniczka, ustawiamy odpowiednio płomień podgrzewający. Palnik przygotowany jest tak naprawdę teraz do pracy. Z ogólnej budowy jeszcze pokażę tylko, żebyśmy mieli pełną jasność tego produktu. Zawory główne służą do ustawiania płomienia podgrzewającego. Dla praworęcznych zapalanie, gaszenie. Zawór tlenu tnącego połączony z włącznikiem napędu. Tak jak mówiłem wcześniej, palnik ma własny napęd, za chwilę to zobaczycie. I czerwony przycisk, przełącznik kierunku. Przód, tył, ewentualnie przy wycinaniu otworów zmiana kierunku lewo, prawo. Pierwsza rzecz, którą Wam zademonstruję, to jest po prostu cięcie pod kątem prostym. Dlatego zakładamy pierwszą przystaweczkę. Montaż dość prosty. Wkładamy bolec tutaj w tuleję. Sprężyna na odpowiedni ząb naciągnięta. Mała regulacja. Boczne kółko, które można tutaj przestawiać w zależności od tego, jaki kąt chcemy uzyskać. Powiem szczerze, przy odrobinie wprawy na takich grubościach blach, jak tu mamy, nie każdy je używa. Oczywiście możemy ustawić je sobie pod kątem prostym, żeby mieć pewność, że rzeczywiście ten kąt prosty jest. Natomiast ja dość przy takich grubościach niezbyt często, szczerze powiedziawszy, je używam. Jeżeli te grubości już przekraczają nam tak naprawdę 16-18 mm, faktycznie to kółko staje się wygodne. Ok, jesteśmy gotowi do przystąpienia do cięcia. Parametry mamy ustawione. Odpowiedni płomień jest także sprawdzony. Co to znaczy odpowiedni płomień? Oprócz tego, że parametry oczywiście muszą być zgodne z tym, co podaje producent, czyli tak jak mówiłem, odpowiednie ciśnienie, często wytłoczone na dyszy, to ten płomień jeszcze musi, no znowu muszę to powtórzyć, odpowiednio wyglądać. Już pokazuję, o co chodzi. Płomień podgrzewający, czyli tak naprawdę ten krótki, początkowy płomień, bo ta przysłowiowa kita to już jest inna sprawa, ale ten pierwszy płomień, który jest przy dyszy, on nie powinien przekraczać przy cięciu około 5, góra 6 mm. Mamy acetylen. Acetylen pali w mieszance z tlenem, pali się bardzo gorącym płomieniem. Natomiast tniemy tlenem i tutaj najważniejszą rzeczą jest tak naprawdę wygląd tego strumienia tlenu tnącego. Powinna być to taka ładna, prosta nitka. Tak jak tutaj teraz widzicie. Co to oznacza? Oznacza to dwie rzeczy. Że po pierwsze mamy ustawione właściwe parametry, a po drugie dysza jest czysta. Jeżeli któryś z tych dwóch warunków nie będzie spełniony, no to będzie to wyglądało mniej więcej tak. Strumień będzie krótki. On może wyglądać na taki, którym coś zrobimy, ale to już nie będzie cięcie jakościowe. I w tym momencie może pojawić się na materiale, na krawędzi kilka po prostu wad w postaci wyrwań materiału, zaokrąglenia krawędzi i paru jeszcze innych, ale nie dzisiaj o tym. Dzisiaj mamy przystąpić do cięcia. To, co widzicie tutaj, no jest to ucięty kawałek materiału. Oczywiście tutaj nikt się nie starał, gdyż to chodziło po prostu o rozdzielenie tej blachy. Natomiast cięcie palnikiem ręcznym wygląda w ten sposób, że no, troszeczkę lepiej niż jest tutaj, ale nadal jest krawędź bardzo poszarpana.
To, co zrobimy teraz z palnikiem, to jest to, na co cały czas zwracam uwagę, czyli cięcie jakościowe. Ważną rzeczą, oprócz samych rękawic, jest też ochrona oczu. O okularach nie należy zapominać, nawet na sekundę. Zawsze coś może wpaść do oka, a odpryski materiału bardzo gorące mogą nam tutaj nasze jedyną parę oczu uszkodzić. Dlatego używamy okularów. Tutaj okulary o zaciemnieniu DIN 5 w zupełności wystarczają do ochrony przed oślepieniem od płomienia acetylonowego. Nie nadają się, mówię, do spawania. To już nie jest ten temat. DIN 5 jak najbardziej do cięcia tlenem. Musimy palnik odpalić. Tak jak mówiłem wcześniej, ustawiony palnik już został. Nie musimy używać żadnej zewnętrznej zapalarki. Palnik jest gotowy do pracy. Stawiamy palnik na materiale, podgrzewamy. W momencie odkręcenia tlenu tonącego napęd się załączy i palnik ruszy. Nie wspomniałem o tym wcześniej, ale cały trik polega też na tym, że prędkość palnika możemy zmieniać w trakcie pracy. Cienkie blachy będziemy cięli szybciej, grube wolniej. Tak jak widzicie, po cięciu krawędź jest gładka. I możecie sobie sami porównać, ile tak naprawdę trzeba teraz włożyć czasu, wysiłku, materiałów szlifierskich, żeby doprowadzić krawędź po zwykłym palniku ręcznym albo po palniku półautomatycznym. Kluczem do sukcesu w tym urządzeniu jest tak naprawdę jego napęd i dysza. I tak jak w każdym innym urządzeniu, płynny napęd i odpowiednie narzędzie da nam na pewno bardzo dobrą jakość cięcia. Ten palnik może służyć, tak jak wspomniałem wcześniej, do wielu rzeczy, natomiast jest obecnie często używany jako urządzenie wspomagające, gdyż wypalarki numeryczne załatwiają nam robotę w wielu przypadkach, a to urządzenie ma nam przygotować detale do dalszych procesów tak naprawdę. I procesem przygotowywawczym jest także ukosowanie. O ile tutaj mogliśmy ciąć pod kątem prostym, ewentualnie ukosować do 20 stopni, to najczęściej ukosuje się w większym zakresie kątów i są to już kąty od 30 do 45 stopni. Do tego służy druga przystawka, którą możemy oczywiście także regulować. Blokując śrubę na kółku pomocniczym ustawiamy odpowiedni kąt i także to Wam za chwilkę pokażę, jak właśnie ukosuje się tym palnikiem. Płomień do ukosowania musi być mocniejszy. I to jest to, co jest przy produkcji najważniejsze, bo ukosowanie zabiera nam najwięcej czasu, jak też pochłania najwięcej kosztów. Szlifierka, czas, tarcza. Tutaj powierzchnię mamy gładką. Możemy zmienić materiał szlifierski na delikatniejszy, ale na pewno już nie musimy szlifierką powierzchni wyrównywać, gdyż równa ona jest, a także jest gładka. Jeżeli powierzchnia ma być spawana, należy ją przysłowiowo, bądź też potocznie mówiąc, zabielić. Trzecia rzecz, o której wspomniałem na początku, bo tak jak mówiłem, cięcie, ukosowanie i otwory. Pokażę Wam teraz właśnie otwory. Do otworów mamy w zestawie cyrkiel. Montaż bardzo prosty, bardzo podobny. Praktycznie gotowe.
iglicą możemy ustawić sobie średnicę wypalanego otworu. Ustawimy minimum, to będzie około 28 mm. Mówię dlaczego około. Zależnie od grubości materiału, zależnie od użytej dyszy, ta średnica minimalna może się po prostu różnić. Wypalę otwór od brzegu. Oczywiście nikt tak otworów nie wypala, natomiast w tym przypadku nie mam wyjścia za bardzo, gdyż po pierwsze otwór będzie mały, a chcę Wam tak naprawdę pokazać ideę, jak to urządzenie działa. Gotowe. Otwór co prawda od brzegu, do niczego on się nie nadaje, jasna sprawa. Natomiast wypalanie otworów w rzeczywistości powinno wyglądać troszeczkę inaczej. Na przykład powinniśmy mieć zapunktowany po pierwsze środek, gdyż musimy mieć punkt, w którym umieścimy iglicę. Dwa, w przypadku małych otworów powinniśmy nawiercić otwór tak naprawdę startowy, z którego rozpoczniemy cięcie i wtedy tej szczeliny po prostu nie będzie. Trzeci sposób to jest po prostu przebicie materiału przy pomocy palnika i jest to możliwe do zrobienia bez żadnego problemu. Cięcie z przebiciem. Już nie będę punktował, gdyż to jest rzecz oczywista. Na przebicie musimy mieć troszeczkę miejsca. Zwykle przyjmuje się, że przebicie zabiera tyle miejsca, jaka jest grubość materiału. I przebicie wygląda tak. Podgrzewamy materiał. Mamy przebity. Wyjeżdżamy. No i wypalamy czy też krążek, czy też otwór. No w tym przypadku otwór. Należy się trochę do urządzenia przyzwyczaić, żeby utrzymywać stałą odległość dyszy nad materiałem. Tak jak widzicie, otwór mamy gotowy. Na pewno czas cięcia jest szybszy niż czas wiercenia, to fakt. Taka sama jakość będzie zarówno dla blachy tej grubości, jak i oczywiście większej, bo tutaj należy wspomnieć, że palnikiem możemy ciąć blachy od 5 mm do 50 najczęściej i w rzeczywistości na 60-70 mm kończy się komfort pracy. Blachę o grubości 100 mm damy radę przeciąć, natomiast do cięcia takich grubych blach się ten palnik nie nadaje. Natomiast w przypadku konstrukcji stalowych jak najbardziej i to co tutaj widzieliście, przykładowy otwór, szybkie cięcie, gładka powierzchnia, czego więcej trzeba. W zestawie z palnikiem znajdują się jeszcze dwie dodatkowe rzeczy, które na pewno ułatwią nam pracę na niektórych elementach. Jest to po kolei, zaczynając po prostu od cięcia. Jest to uchwyt tego typu, rączka, uchwyt, zwał jak zwał. Ważne jest to, że na pewno ułatwi nam pracę w przypadku długich ukosowań, bądź też cięcia krzywoliniowego, bo palnik nie musi być wykorzystywany wyłącznie do cięcia po prostej. Tam, gdzie palnik poprowadzimy, tam on pojedzie i ten uchwyt na pewno w tym nam pomoże. I druga rzecz, jeżeli nie mamy pewności co do swojej ręki, bądź też samo cięcie jest dość długie, możemy zamontować drugie kółko, które nam na pewno pomoże w przypadku właśnie długich cięć. Mamy drugie boczne kółko,
które nam pomoże w przypadku długich cięć. Palnik na pewno na żadną ze stron nam się nie przechyli. I takie dwie rzeczy dodatkowe. Słowem podsumowania. Jeżeli macie problem z cięciem jakościowym, a musicie używać zwykłego palnika ręcznego, jest to produkt dla Was. Na pewno sprawdzi się zarówno na blachach, na dwuteownikach, na wszelkiego rodzaju kształtownikach, praktycznie wszędzie tam, gdzie występuje konieczność palenia ręcznego, a później konieczność dość żmudnej obróbki. Dzięki temu, jak widzieliście wcześniej, tej obróbki na pewno będzie mniej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.